Cześć! W związku z tym, że ruszyliśmy z nowym kursem dotyczącym programu Dynamo, przygotowaliśmy dla Was serię wideo poradników prezentujących możliwości tego dodatku. Ja nazywam się Bednarz Marcin i w kolejnych filmach pokażę Wam, do czego można wykorzystać to narzędzie na przykładzie parametrycznego modelu wiaty. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką, to zasubskrybuj nasz kanał, daj lajka i zostaw komentarz. Przez najbliższych kilka filmów zobaczymy, jak tworzyć podstawowe elementy geometryczne programu Dynamo, takie jak punkty, linie czy łuki. Nauczymy się, w jaki sposób je łączyć, by konstrukcja zachowywała się w sposób spójny, czyli parametryczny, a także jak tą geometrię przenieść do Revita w formie konkretnych elementów konstrukcyjnych. Omawiany przykład widzimy tutaj. Postaramy się stworzyć właśnie taką halę, z jaką mamy tutaj do czynienia, mianowicie to będzie hala czy wiata stalowa, która będzie składała się ze stóp fundamentowych, ze słupów, następnie z gałęzi podpierających łuki, tutaj w tym przypadku drewniane. Na tych łukach będą położone płatwie stalowe. Cała ta konstrukcja będzie zrobiona w sposób parametryczny, to znaczy wszystkie elementy będą ze sobą w sposób właśnie parametryczny powiązane, po to, żeby każda zmiana wartości wejściowych, które będą definiowały naszą konstrukcję, wywoływała jakąś zmianę w całej konstrukcji. Jeśli chodzi o wartości wejściowe, które będą definiowały naszą wiatę, tutaj są one pokazane na tym uproszczonym schemacie, mianowicie będziemy sobie definiowali tą wiatę poprzez zdefiniowanie jej szerokości, czyli odległości pomiędzy dwoma rzędami słupów, a także poprzez przewieszenie, czyli o ile łuki mają być szersze od samej wiaty, od samych słupów. Oprócz tego zdefiniujemy sobie wysokość całej wiaty, zdefiniujemy sobie dystans łuku od słupów. Nie będziemy chcieli, żeby góra słupa była tam, gdzie dół łuku, tylko będziemy chcieli, żeby to było odsunięte pewną wartość. Zdefiniujemy sobie strzałkę łuku, czyli jak te wszystkie elementy mają być wygięte, i zdefiniujemy sobie, ile będzie miało znajdować się na naszych łukach płatwi, czyli tych elementów, które tu są pokazane w kształcie tej litery T. Ponadto, jeśli chodzi o tutaj już bardziej widok 3D, postaramy się zrobić tą konstrukcję w taki sposób, z takim założeniem, żeby na jednego słupa zawsze przypadało 6 gałęzi, tych elementów, które podpierają łuki, czyli definiując naszą konstrukcję, definiując w jakim rozstawie i ile ma być tych ram, które definiują tutaj cały przekrój tego elementu, one będą określały nam to, ile będzie tutaj wiązarów łukowych w tej konstrukcji. Mianowicie, skoro na każdego słupa będą przypadały 3 takie wiązary, no to wiadomo, że tych łuków będzie 3 razy więcej niż słupów po jednej stronie. Jeśli chodzi o to, jak to będzie wyglądało w programie Dynamo, taka konstrukcja, którą tutaj mamy, prezentuje się następująco, czyli analogiczna sytuacja, z jaką mieliśmy do czynienia wcześniej w konstrukcji w elemencie revitowym. My, zanim przejdziemy sobie do elementu revitowego, zaczniemy od tego, żeby stworzyć taką konstrukcję właśnie w formie jak najprostszej elementów typowo z programu Dynamo. Mianowicie zamodelujemy sobie ją w formie punktów, prostych linii, czy właśnie w formie łuków. Wszystkie dane wejściowe, które służą do sterowania tym elementem, mamy tutaj pokazane. Mianowicie przesuwając sobie ilością ram, widzimy, że wszystkie te elementy przerastają albo ich ilość się zmniejsza. I za każdym razem, gdy powstaje nam nowy rząd ram, będą powstawały nam 3 rzędy łuków tworzących krokwie tej konstrukcji. Ponadto będziemy mogli sobie sterować rozstawem łuków, czyli w jakiej odległości będziemy chcieli, żeby były łuki, jak ta wiata będzie miała być szeroka, czy jak będzie miała być wysoka. Oprócz tego zdefiniujemy sobie, jak daleko łuki mają sięgać poza słupy, czy jaki ma być dystans pomiędzy słupem a łukiem. Ostatnie 2 parametry to jest strzałka łuku, czyli jaki to ma przyjąć kształt, nasz daszek tej wiaty, a także ile płatwi ma pojawić się na naszej konstrukcji. To by było na tyle, jeśli chodzi o pokazanie, do czego będziemy dążyć. My taką konstrukcję spróbujemy sobie stworzyć przez najbliższą serię wideo poradników, więc zacznijmy od podstaw, czyli zaczniemy sobie teraz od zdefiniowania naszych wartości wejściowych, wartości typu input. Przechodząc już do konkretnego skryptu, żebyśmy mogli pracować na tym materiale, wystarczy, abyśmy sobie otworzyli nowy plik revitowy, bez większego znaczenia tak naprawdę jaki będzie szablon, bez większego znaczenia jakie do niego rodziny wgramy. Tak naprawdę jeśli będziemy chcieli modyfikować naszą wiatę, będzie należało dołożyć sobie własne rodziny, które będziemy chcieli wstawić, które będą definiowały nam właśnie nasze stopy fundamentowe, nasze słupy, nasze elementy tych belek, które definiują pozostałe elementy.
To będzie zależało już tylko od nas, od naszej wyobraźni, jak będziemy chcieli, żeby to wyglądało. Jeśli ktoś sobie tworzy nowy template, wystarczy mu taki plik, żeby zacząć pracować właśnie z tym elementem. Zacznijmy sobie w programie Dynamo od tego, aby zdefiniować wszystkie nasze wartości wejściowe. Aby nasza rama, nasza wiata konstrukcyjna była elementem, który jest parametryczny, najwygodniej nam będzie wszystkie te elementy definiować przy pomocy number sliderów. Number slidery są to elementy, które pomagają nam zdefiniować elementy liczbowe przy pomocy właśnie takich suwaków, w których możemy sobie określić początek i koniec takiego zakresu, a także krok, z jakim mają być te elementy tutaj z tego suwaka wybierane. Zacznijmy po kolei, na początku zdefiniujmy sobie te wszystkie dane wejściowe, które posłużą nam do tego potem, żeby stworzyć naszą konstrukcję. Także zacznijmy sobie od pierwszego parametru, kliknijmy 2 razy na nagłówek po to, żeby stworzyć nową nazwę tego elementu i pierwszy element to będzie ilość RAM. Ilość RAM przyjmijmy sobie, że będzie z zakresu powiedzmy od 3 do 10, krok musi być co 1, to ważne, ponieważ nie może być ilość RAM elementem, który nie jest liczbą całkowitą. Następnie, jeśli wyszukiwaliśmy tutaj w pasku po lewej stronie, ten węzeł możemy sobie tak naprawdę wstawić kilkukrotnie. Możemy sobie go wstawiać, możemy sobie go kopiować. Ja będę go wstawiał tutaj. Następnie możemy sobie zdefiniować kolejny parametr, czyli rozstaw łuków. Szerokość wiaty, czyli to wszystko, co przed chwilą pokazywaliśmy. Wysokość słupów. Przewieszenie. Jeszcze powinniśmy mieć 3 takie parametry. Czyli dystans słupów od łuku. Strzałka łuku. A także ilość płatwi. Wstawiliśmy sobie na razie same nagłówki dla tych wszystkich sliderów. Warto byłoby jeszcze zmienić ich zakresy. Czyli przejdźmy sobie po kolei przez wszystkie zakresy. Żeby zmienić zakresy, wystarczy kliknąć sobie tutaj tą strzałeczkę w lewym rogu. Więc przejdźmy sobie do rozstawu łuków. Niech będzie rozstaw łuków co 70 cm do 1,50 m. Może być z krokiem co 10 cm. Szerokość wiaty niech będzie od 3 do 6 metrów, może być krok 10 cm. Wysokość niech będzie od 2 do 5 metrów. Przewieszenie niech będzie od 0,5 do 2 metrów. Dystans słupów od łuków niech też takie przyjmie wartości graniczne, czyli od 0,5 do 2. Strzałka łuku może być trzecim elementem o takich samych wartościach. I ilość płatwi znowu liczba całkowita, czyli znowu krok musimy zmienić na 1. Ilość płatwi niech będzie minimalnie 7, czemu 7 to się wyjaśni później. Maksymalnie niech to będzie 15 elementów. Jeśli chodzi o nasze dane wejściowe, to by było wszystko. To, co warto na pewno teraz zrobić, to byłoby od razu te wartości, które będą definiowały naszą ramą konstrukcyjną sobie pogrupować, czyli zaznaczamy wszystko, klikamy prawy i dajemy opcję utwórz grupę albo skrót klawiaturowy Ctrl-G. Klikając 2 razy na nagłówek grupy możemy zmienić jej nazwę, podpisać, że są to wartości wejściowe i to, co ja zawsze zalecam, czyli jeśli są wartości wejściowe, no to dobrze byłoby, żeby one wyróżniały się w naszym skrypcie, więc dobrze byłoby zmienić kolor. Możemy sobie dać prawym, wyczuć układ węzłów, żeby trochę to się rozjechało. Widzimy, że tutaj to nie wygląda najładniej, jeśli chodzi o to, jak to się prezentuje. Tu taki fajny tip, jeśli ktoś ściągnie sobie dodatek monokl, to zaznaczając poszczególne węzły, widzimy, że mamy taką dość wygodną możliwość dostosowywania tych elementów, także możemy sobie to zrobić właśnie w takiej formie, czyli widzimy, że teraz to wszystko wyrównało nam się i wygląda dość ładnie. To, o czym jeszcze warto wspomnieć, ja tutaj pracowałem na wartościach w metrach, widzimy, że wspominałem rozstaw łuków, że to są wartości właśnie w metrach, także
Tutaj nie ma żadnych jednostek, to o czym warto pamiętać, Dynamo korzysta z jednostek w aktywnym modelu, więc jeśli chcemy, żeby w naszym pliku było, żebyśmy tutaj pracowali na metrach, to musimy sobie w aktywnym modelu zmienić jednostki projektu z milimetrów na metry. Na koniec tego materiału ustawmy sobie jakieś wartości wejściowe, na których będziemy robić, po to, żeby potem już tego nie zmieniać. Dopiero na koniec przy pomocy właśnie tych suwaków będziemy mogli wszystkie nasze dane przetworzyć po to, żeby dostać nowy wygląd naszej nowej wiaty, jeśli chcielibyśmy ją powtórzyć. Więc przyjmijmy sobie, że będziemy na początku pracować na tym, żeby tworzyć 6 ram, rozstaw łuków może być właśnie co metr, szerokość wiaty może być powiedzmy 4 metry, wysokość słupów niech będzie 3,2 metra, przewieszenie niech będzie 80 cm, dystans słupów od łuków też niech będzie 80 cm, strzałka łuku może zostać powiedzmy metr, a ilość płatwi ustawmy sobie jako 11. To by było tyle na dzisiaj. Jeśli nie chcesz przegapić kolejnego materiału, daj dzwoneczek i do usłyszenia w kolejnym wideo poradniku. Cześć!